Słuchajcie, co to jest za worek? No to jest przesyłka. Silny zrobił mi niespodziankę i trochę pobuszował na portalach aukcyjnych, oczywiście chińskich. Pozamawiał parę rzeczy. Zobaczcie, ile tego zamówił. No ty jesteś wariat, ty. To z Chin musiało takie coś jechać aż? Czy to jest... Nie mam psa ani kota. Dobra, ale jak to wiemy, co to jest, to ja proponuję, żebyśmy otworzyli na przykład to. Jeśli mówimy o chińskich samochodach, to cały czas w głowie mamy cena, cena, cena. Czyli chiński samochód dla większości z Was, z nas, musi być tani. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China. A tak naprawdę Beijing 3, czyli najmniejszy z całej rodziny Beijingów. Bike Beijing 3 ma 4 metry 34 cm długości, a rozstaw osi to 2,5 metra. Na takiej przestrzeni udało się znaleźć całkiem sporo miejsca dla 5 pasażerów i bagażu. Ale zanim o komfortowym wnętrzu, powiedzmy trochę o designie, bo ten design w przypadku chińskich samochodów jest atrakcyjny, chociaż nie na siłę nowoczesny. Tutaj nie ma jakichś odlotowych kształtów, raczej są kształty stonowane, chociaż reflektor wpisuje się idealnie w nowoczesną stylistykę tego samochodu. Bardzo ładne jest też to światło. To jest światło LEDowe, które bardzo fajnie podkreśla ten masywny zderzak. No i zobaczcie sobie na grill. Całość przecina srebrna listwa z logo. No właśnie, gdzie tu jest logo? Logotypem jest nazwa marki, tutaj zamontowana na przodzie nad dużym, masywnym grillem, wykonanym z takiego piano blacka. Nieźle to wygląda. Ten samochód inaczej jest zaprojektowany od większej piątki. Tam inaczej są te wszystkie rzeczy rozłożone. Zresztą możecie sobie test tego samochodu zobaczyć u nas na kanale. Z boku auto jest dość proporcjonalne, chociaż ma bardzo wysoki prześwit, jak na ten segment i na klasę tego samochodu. No i właśnie, i za każdym razem pojawiają się pytania i w zasadzie wątpliwości. Do czego ten samochód można porównać? Co jest konkurencją dla bajka Beijinga 5? Odwaliłem kawał roboty za Was i powiem tak, że zdziwiony byłem, gdy porównałem długość samochodu i rozstaw osi, bo okazuje się, że to jest idealnie rozmiar Dacia Duster. To nie jest Yaris Cross, to nie jest też Toyota CHR. Ten samochód w przypadku Toyoty mieści się gdzieś pomiędzy rozmiarami. Ale jak porównamy sobie rozmiary innych samochodów, no to dojdziemy do wniosku, że to jest większy samochód, uwaga, od Suzuki Vitary. I z tego powodu silny naprawdę opuścił koparę na dół. Ten samochód jest większy od Vitary i to o dobre 17 cm. Zatem jeśli porównujemy i mówimy o konkurencji dla tego samochodu, to idealną konkurencją nie będzie Skoda, nie będzie Toyota, bo to są samochody, które są nieco wyżej pozycjonowane, lepiej wyposażone, ale właśnie Suzuki Vitara, ale właśnie Dacia Duster. No i oczywiście teraz pewnie w głowie gdzieś Wam się pojawiają pytania. Tak, bo Dacia Duster też jest tanim samochodem. Suzuki Vitara też nie jest za droga. No właśnie, no to ile ten samochód kosztuje? 78 900 zł. Jedna specyfikacja, jeden napęd, jedna wersja wyposażenia. I właśnie dlatego udało się osiągnąć taką cenę. A jeśli to odniesiemy do konkurencji, no to możecie pomyśleć w pierwszej chwili, że Dacia Duster też jest tania. Tak, ale nie jest aż tak tania. Poza tym w standardzie ma silnik 3-cylindrowy o mocy 90 koni mechanicznych. Suzuki Vitara też nie jest tak tani. Suzuki Vitara kosztuje 97 tysięcy złotych cennikowo. Ma silnik 1.4 i to są 4 cylindry. I właśnie tutaj też jest w zasadzie największy silnik z tej całej konkurencji, bo to jest 1.5 czterocylindrowy silnik turbo o mocy, uwaga, 136 koni mechanicznych, połączony z manualną 6-biegową skrzynią biegów. Silnik jaki jest, każdy widzi. Tak wygląda silnik. Oczywiście mamy, jak to w azjatyckich samochodach, pałąki. Proszę bardzo, turbo. Możemy zdjąć tą pokrywę. Tak wygląda silnik, 4 cylindry. Oczywiście możemy toczyć tutaj dyskusję pochodną, jakich silników jest to konstrukcja. Jedno jest ważne, że manualna skrzynia biegów
No ona gdzieś tam, można powiedzieć, ociera się o technologię Hyundai'a, no bo wiadomo, że bajki i Hyundai mają spółki joint venture, więc ta technologia gdzieś się miesza. Wtrysk, od razu mówię, bezpośredni. I teraz jedna ważna rzecz. Jak na razie bajk nie oferuje w swoich samochodach instalacji LPG. Ale uwaga, uwaga, bo to się ma zmienić. Jak wiemy z dobrze poinformowanych źródeł, już jeździ jeden samochód z taką instalacją, wszystko działa sprawnie, ale jeśli Ty, mój drogi, sam założysz sobie instalację LPG, to stracisz gwarancję. A jeśli poczekasz chwilę i kupisz sobie samochód w salonie z fabryczną instalacją, montowaną oczywiście u nas, u dealera, to gwarancję będziesz miał na silnik, na instalację i na samochód. Ile? 5 lat i 100 000 kilometrów. 4 cylindry, 1.5 turbo doładowany silnik o mocy 136 koni mechanicznych i 210 Nm. I to jest największa zaleta tego samochodu. Dlaczego? Bo wspomniany MG ZS, czyli też ten najmniejszy z MG-ków, on jest również z silnikiem 1.5, ale wolno ssącym. Tutaj mamy wtrysk bezpośredni, tam mamy wtrysk pośredni. Tam mamy silnik wolno ssący i 106 koni mechanicznych. Przyspieszenie liczone kalendarzem. Tutaj to jest nieco ponad 10 sekund do setki, no ale to nie jest też jakiś demon prędkości. Oczywiście w MG mamy do wyboru silnik turbo, ale to jest silnik 3-cylindrowy, silnik litrowy, no i już patrząc w cennik, nie kosztuje taki samochód 80 000 złotych, tylko powyżej 90 000 złotych. Powyżej 90 kosztuje też Vitara z silnikiem w miękkiej hybrydzie 1.4. Toyota oczywiście to jest zupełnie inna półka cenowa, Skoda to jest też inna półka cenowa. Oferują naprawdę bardzo szeroki wybór zarówno napędów, chociaż w Skodzie też jest silnik 1.0 TSI, czyli 3-cylindrówka. Toyota CHR jest większym samochodem, tam jest 1.8, 1.5, ale Yaris Cross jest z kolei mniejszy, tam jest silnik też 1.5. Więc tak naprawdę jak popatrzycie sobie na konkurencję tego samochodu, to okaże się, że fajnie, te samochody są również, jak na przykład MG ZS, jak na przykład Dacia Duster, ale tam też w standardzie mamy 3-cylindrowy silnik o mocy 90 koni mechanicznych. Oczywiście jest setka z instalacją LPG, więc to wszystko trzeba dokładnie porównać. A przechodząc już konkretnie do tego samochodu, to poczucie dynamiki na trasie szybkiego ruchu przepiąłem na piątkę, przyspieszam od 80 na godzinę i do 110, do 120, to poczucie dynamiki jest całkiem w porządku. Mam tutaj 6-biegową manualną skrzynię biegów. Kolejna różnica w stosunku do MG, tam mamy tylko 5 biegów, więc tutaj ten silnik będzie lepiej pracować przy tych 6 biegach, przy trasie, przy wyższych prędkościach. Tutaj jest szansa na to, że spalanie będzie zdecydowanie niższe. A jak duży jest naprawdę ten bagażnik? To jest 390 litrów. Bagażnik jest bardzo głęboki. Ta podłoga jest bardzo nisko zamontowana, przez co wsadzanie tutaj jakichś rzeczy może być uciążliwe, ale ma to swoje plusy. Jak już coś tutaj zapakujemy, to nie wyleci. Tutaj mamy schowek po jednej stronie, po drugiej stronie też nawet 2 schowki. Nie dopatrzyłem się żadnych haczyków, a te plastiki, uderzyłem kamerę głową. Słuchajcie, te plastiki nie są jakichś najwyższych lotów, ale też bez przesady, to jest tylko bagażnik. Nie ma na przykład szmaty, jest normalnie fajna półka. I jedna fajna rzecz. Półka, zobaczcie, ja specjalnie ją tutaj zdejmę z tego mocowania na sznurki, żeby pokazać Wam, że ta półka jest trochę niżej osadzona niż krawędź foteli. Można by powiedzieć, ojej, mogliby spasować równo. Długo się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że to jest kwestia bezpieczeństwa, bo jak już ktoś wozi tutaj tę parasolkę nieszczęsną albo coś tutaj położy, to w przypadku nagłego hamowania to nie poleci do kabiny, tylko zatrzyma się. O tym pamiętajcie, żeby nic tutaj nie wozić. Dobre wytłumaczenie znalazłem? Dobre. A może po prostu komuś tak wyszło. Pod podłogą mamy miejsce na koło dojazdowe, a to jest nasz magiczny worek. Wiecie, co tutaj jest? Tylna klapa bardzo elegancka, światło trzecie stop, coś w rodzaju dyfuzora, no i nie ma rury wydechowej. Wszystko jest schowane za zderzakiem. To może się podobać.
To trochę mniej może się podobać i podpowiadamy po raz kolejny, że jeśli u dealera ktoś montuje tablicę rejestracyjną, to niech to zrobi lepiej, bo tutaj tym razem widać punkty mocowania poniżej. A dlaczego to takie ważne? Dlatego. Do 100, tak naprawdę do 110 jest w tym samochodzie względnie cicho i komfortowo. Jeśli chodzi o zawieszenie, to komfort jest na takim zadowalającym poziomie. Zarówno na drodze takiej równej jak ekspresówka, jak i na jakichś takich bardziej nierównych drogach. Ale jeśli przyspieszymy, zobaczcie, 6, 2500 obrotów, wciskam pedał gazu, ten samochód przyspiesza. On nie jest zawali drogą. Powyżej 110, powyżej 120 robi się głośno. I tu też śmieszna sprawa. Nie jest głośno tutaj z drzwi. Nie tutaj słyszę szum powietrza, tylko ten szum powietrza dobiega gdzieś tam z tylnych drzwi. Z tego elementu uszczelnienia szyby, tam najbardziej jest taki denerwujący hałas. Bo tutaj wszystko jest ok. Skoro mamy jedną wersję wyposażenia, jeden silnik, no to jest tylko jedno zawieszenie. Z przodu kolumna MacPhersona. Z tyłu tanie, sprawdzone, wytrzymałe rozwiązanie, czyli belka skrętna. A opony 17. A ile zatankujemy tu paliwa? 46 litrów. Oczywiście benzyny. Ale chodź, chcę Ci pokazać, czym otwieramy tą klapkę, bo to jest śmieszne. Śmieszne. No, takie trochę średnio jakościowe, ale działa. Jeśli ktoś zamarzy sobie jechać tym samochodem na wakacje i nie zapakuje się do tego bagażnika, może zamontować hak i pociągnąć nawet lekką przyczepę. Albo zamontować sobie trumnę na dach. W standardzie są relingi. Jest też szyberdach, nie duży panoramiczny dach, ale szyberdach, a dach metalowy ma takie przetłoczenia, żeby usztywnić konstrukcję. Wspomaganie układu kierowniczego jest elektryczne. Ono, mam wrażenie, oczywiście to jest tylko wrażenie, nie zmienia charakterystyki wspomagania, ale mam wrażenie, że im szybciej jadę, to ono działa trochę sztywniej. Ono nie jest dynamicznie, się nie zmienia, to jest tylko subiektywne wrażenie. No ale przy wyższych prędkościach ten samochód zachowuje się całkiem stabilnie. Sprawdziłem, jak wygląda spalanie przy poszczególnych prędkościach i tak naprawdę okazuje się, że najbardziej ekonomiczna jazda to jest 100 na godzinę. No nie mówię już 90, gdzie to spalanie oscyluje w granicach 4 litrów, ale przy 100 to jest 5,5, przy 110 to jest 6,5. Później to zużycie paliwa rośnie dość skokowo, bo nagle przy 130 mamy 8 albo nawet 9 litrów. Średnie zużycie paliwa, jakie mam tutaj na wyświetlaczu, i to jest takie moje średnie zużycie z dłuższej trasy, to jest, moi drodzy, 8,9 litra. Mam ciężką nogę, można zdjąć z tego spokojnie litr i wtedy jadąc do 100 km na godzinę możemy osiągnąć niespełna 8 litrów, co jest niezłym wynikiem, bo producent podaje tutaj 8,5 litra, więc no, poprawiliśmy producenta. Oczywiście, jeśli jeździmy 110, 120, to spalanie wskoczy do 9 litrów, a jeśli szybciej, no to oczywiście nawet do 10. I ciekawostka, prędkość ograniczona jest tutaj do 180. Sprawdziłem, wybrałem się w weekend na niemiecką autostradę, auto potrafi jechać 190 km na godzinę i jest przy tej prędkości względnie stabilne. To nie jest tak, że jedziesz cały w strachu, no ale umówmy się, kto takim samochodem będzie jeździł tak szybko? 140 max, a tak naprawdę przelotowe 100-110. No i właśnie teraz zjechaliśmy na takie bardziej dziurawe drogi i zobaczcie, droga jest paskudna, ale nie słychać żadnych stuków, żadnych niepokojących trzeszczeń, po prostu to zawieszenie dobrze sobie wybiera te nierówności. Dzieje się to w sposób cichy, taki bardzo mocno stłumiony, a nadwozie ono nie podskakuje, jak właśnie w przypadku MG ZS, gdzie zwracałem na to uwagę, że takie mam wrażenie, że ono troszkę tak podskakuje. Tutaj to jest dobrze skonfigurowane zawieszenie. Jestem zdziwiony, że aż tak dobrze i komfortowo się jeździ nawet po takich dziurawych drogach.
Za każdym razem, gdy opowiadam Wam i pokazuję Wam chińskie samochody, no to mówicie, że tutaj musi być coś nie tak i jakość tych materiałów nie jest do końca taka porównywalna na przykład z samochodami marki Volkswagen, Skoda, Toyota. Może nie, ale idealnym porównaniem będzie na przykład Suzuki. Zobaczcie, jak wykonany jest ten samochód. Tu jest wszystko dobrze spasowane. Oczywiście widać, że ta jakość to nie jest jakość premium. Tu coś tam gdzieś się pofalowało. To jest okleina, ale na przykład przy lusterku jakość tego plastiku nie odbiega od większości normalnych samochodów, które jeżdżą po naszej drodze. Więc będąc i oglądając ten samochód z aptekarską precyzją, możemy oczywiście się gdzieś doszukać jakichś niedoróbek. Ale pamiętajmy, ile on kosztuje, a jakość ma swoją cenę. No i wyposażenie. Piątka, pełen gaz i rozpędzimy to auto do takiej prędkości, przy której robi się nieprzyjemnie głośno. 120. No i ten szum jest bardzo intensywny, bardzo irytujący. Przy 140 na 6 biegu mam nieco ponad 3000 obrotów. No i jazda przy takiej prędkości no nie jest przyjemna po prostu. Słuchajcie, co to jest za worek? No to jest przesyłka. Silny zrobił mi niespodziankę i trochę pobuszował na portalach aukcyjnych, oczywiście chińskich. Pozamawiał parę rzeczy. Zobaczcie, ile tego zamówił. No ty jesteś wariat, ty. To z Chin musiało takie coś jechać aż? Dobra, ale jak to wiemy, co to jest, to ja proponuję, żebyśmy otworzyli na przykład to. Kolor piękny. Gadżety do samochodu oczywiście. No ale tak naprawdę jesteśmy Wam winni wyjaśnienie, po co wszystko to zamówiliśmy. Silny to zamówił, bez mojej konsultacji, bez konsultacji ze mną. Silny zamówił to, bo wpadliśmy na pomysł, Silny wpadł na pomysł, że będziemy pokazywać Wam też chińskie gadżety do samochodów. Czy to się sprawdza, czy nie. Czasami przeglądacie różne portale ogłoszeniowe i faktycznie patrzymy na tanie rzeczy, które mówią, no dlaczego ja tego nie mam w samochodzie. Jakiś uchwyt, jakaś podkładka, mnóstwo jest tego, więc na pierwszy ogień idzie uwaga, to jest samochodowa, skórzana, samoprzylepna torba do przechowywania wielofunkcyjna, to jest powtórzenie, no czyli wielofunkcyjna torba do przechowywania, którą się przykleja gdzieś, gdzie chcesz to przykleić. Zajebiste, 12,99. Zrobimy test 3 razy. Trzyma się. No dobrze, moi drodzy, ale nic za darmo, tym bardziej, że mówimy o chińskich, tanich samochodach. Wymyśliliśmy, Silny wymyślił, że zrobimy pseudokonkurs. Czyli jeśli zaczniecie nas obserwować, jeśli polubicie nasz profil na Instagramie, to my te gadżety będziemy Wam wysyłać. Tylko jest jeden warunek. Napiszcie w komentarzu, dlaczego chcielibyście Wy dostać wartą 12,99 zł samoprzylepną torbę uniwersalną do samochodu. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale piszcie, bądźcie kreatywni. My zaraz to sprawdzimy. Może do kogoś z Was, na pewno do kogoś z Was trafi ta przepięknej urody i koloru torba. Słuchajcie, nie powiedziałem Wam, że te gadżety mamy po jednej sztuce, bo konkurs wymyśliliśmy przed chwilą, więc ktoś dostanie używaną taką samoprzylepną, już nie będzie samoprzylepna, torba uniwersalna do samochodu. Podoba mi się tutaj wykończenie tej tapicerki, to pikowanie jest naprawdę całkiem przyjemne. Kanapa jest zielona, oczywiście, ale nie mam tutaj żadnego podłokietnika. 3 osoby tutaj się zmieszczą dość wygodnie. Ten tunel nie jest wysoki, przez to sprawia to wrażenie, że miejsca tutaj jest zdecydowanie więcej niż w rzeczywistości. Tu jest jakiś schoweczek mały, nie ma tutaj klimatyzacji, tu mamy USB i tyle. Miejsca? No słuchajcie, 2,5 metra rozstawu osi, no nie ma tutaj cudów. I takim punktem odniesienia jest nie tylko Vitara, ale oczywiście MG ZS, czyli najmniejszy crossover innej chińskiej marki, chińskiej, nie brytyjskiej, chociaż brytyjska ona była kiedyś. I ta ilość miejsca tutaj jest porównywalna. Mam wrażenie, że tutaj jest więcej miejsca nad głową, no i to jest fajne. Ale siedzi się wygodnie. Może bym do Suwałk na wakacje nie pojechał, no ale już na przykład
do Janówka bardzo chętnie. Tu mamy dużo pianobleka, tu jest miękkie tworzywo, oczywiście sztuczna skaja. To jest plastikowe, no to tylko wzorowane jest na szczotkowanej stali i to jest nieprzyjemnie twarde, z takim wytłoczeniem, czyli nitką z wtryskarki. No, całość sprawia wrażenie solidnego i łatwego w utrzymaniu plastiku. Więc jak na przykład jeździcie z dzieciakami, nie ma problemu, szmata i już. Tutaj mamy miejsce na kubek, ale uwaga, to jest miejsce na kubek, które jest pod kątem, więc nawet jak jest tutaj aplikacja narysowana, bo aplikacja to nie tylko takie coś do telefonu, starsi pewnie będą kojarzyć, jest taki symbol, że nie wsadzać tutaj kubków z gorącą kawą, bo się to po prostu wyleje. Tu można wsadzić zamkniętą butelkę. I tyle. Do widzenia. Bardzo wygodny jest ten fotel, chociaż siedzisko jest dość krótkie. Cała deska skomponowana jest tak, że dostęp do wszystkich funkcji i wszystkich przycisków jest bardzo naturalny, ergonomicznie to jest zaprojektowane, nie ma z tym absolutnie problemu. Można by tak gadać i pewnie zastanawiacie się, że można by tak powiedzieć o wielu samochodach, ale odnieśmy to na przykład do wspomnianego Suzuki Vitara. Tam ekran jest podobnej wielkości, tu mamy 3 wyloty powietrza. Odnieśmy to do modelu MG ZS, którego test możecie zobaczyć sobie u nas na kanale. Tam również tunel środkowy jest dość szeroki, te wszystkie przyciski są zgromadzone w jednym miejscu. Więc przechodząc już do Beijinga 3. Nieduży, 7-calowy ekran, tak naprawdę no nie ma tutaj czarów, nie ma tutaj zbyt wielu funkcji. Jest oczywiście kwestia radia, jakiejś muzyki, jest bluetoothowa możliwość połączenia telefonu i to działa. Oczywiście jest klimatyzacja i tak naprawdę z tego panelu klimatyzacji będziecie najczęściej korzystać, chociaż tu możemy robić to w sposób dotykowy, a poniżej możemy to robić w sposób tradycyjny, analogowy, czyli takimi zwykłymi przyciskami, chociaż i one nie są do końca zwykłe, bo są całkiem zgrabnie zaprojektowane, podzielone na 3 sekcje. Tu możemy klimatyzację włączyć, ustawić temperaturę, tu możemy wybrać kierunek nawiewu i zwiększyć wentylator, a trzecia sekcja to jest tak naprawdę ogrzewanie przedniej i tylnej szyby i kwestia zamknięcia obiegu. Gdzie w takim razie zrobić ciszej albo głośniej? Powyżej mamy dotykowy panel i to jest dotykowy, to nie są przyciski, zgrabnie to jest wkomponowane, naprawdę jestem w szoku. Możemy też ten ekran tutaj wyłączyć. Mamy przycisk Home, mamy przyciski głośniej, ciszej i bardzo przydatna funkcja, mamy mute, czyli wyciszenie radia. Jeśli mamy to odbębnione, przechodzę do tej konsoli środkowej. Tutaj jest miejsce na telefon, nie ma ładowarki indukcyjnej, szkoda, a to miejsce na telefon jest na mój telefon za małe. Ten telefon się tutaj nie mieści. Mamy 2 porty USB i gniazdo zapalniczki. Tutaj jest jakiś poręczny schowek, więc telefon mogę wsadzić tutaj na przykład i podłokietnik. Wygodny, nawet miękki, otwierany. I tutaj, moi drodzy, jest naprawdę całe bogactwo. Tu można schować naprawdę bardzo dużo rzeczy, bochenek chleba, 20 bułek, 20 bułek, wiele innych rzeczy i to zamknąć. Nie widać tego, nie ma z tym problemów. Jest tutaj też taka przegródka, półeczka, możemy sobie to ustawić albo tutaj. Dodatkowo możemy tu na przykład postawić czy wrzucić klucze. Przed pasażerem jest schowek. On nie jest niczym wyłożonym miękkim, więc jak coś tutaj wrzucicie, to będzie to hałasować, ale schowek jest całkiem sporych rozmiarów. Jeśli chodzi o jakość wykończenia tych wszystkich elementów i tej całej deski, tutaj mamy twardy plastik, tu mamy sporo pianobleka, bo ta cała listwa jest z pianobleka, tu jest ta udawana, szczotkowana stal, tutaj mamy coś w rodzaju satyny i tu znowu pianoblek. Kierownica? Najbardziej zabawna chyba jest kierownica, bo do tego logo trzeba przywyknąć, ono nie jest jakoś mocno znane jeszcze. Przyciski są tylko po prawej stronie, możemy tutaj robić głośniej, ciszej i możemy tutaj wybierać różne funkcje, wybrać na przykład źródło dźwięku, a te funkcje, które tutaj wybieramy, to też jest śmieszna rzecz, bo żeby obsługiwać komputer, czyli na przykład sprawdzić chwilowe spalanie, albo odległość, albo zasięg, to musimy niestety nie z pozycji kierownicy to robić, tylko z pozycji tego przycisku w zegarach, analogowych zegarach, bo tylko ten fragmencik to jest wyświetlacz i tutaj możemy sobie zmieniać, na przykład sprawdzić ciśnienie powietrza, dystans, tak jak powiedziałem, chwilowe spalanie, średnie spalanie. Więc to świadczy o tym, że ten samochód jest trochę
z minionej epoki. Albo to może świadczyć o tym, że my się dziwimy, dlaczego te europejskie samochody są takie drogie. No, za wszystkie te bariery, czyli możliwość sterowania komputerem z kierownicy albo za panel dotykowy tutaj, trzeba płacić. Ten samochód tego nie ma, dlatego mamy atrakcyjną cenę, ale niektóre rzeczy wydają nam się prehistorią. One nie są prehistorią, po prostu są tam, a nie jakoś tutaj bliżej pod ręką. Po lewej stronie też znowu piano black, nie jestem fanem piano blacka. Tu mamy możliwość otwierania i regulacji szyb, lusterek elektrycznych oczywiście, pozycja świateł i ściemnienie deski rozdzielczej. Z takich rzeczy, które wyłapałem i o których warto wiedzieć, to w tym samochodzie są tylko dwie poduszki powietrzne, co dzisiaj no nie jest już standardem, bo tych poduszek europejscy producenci oczywiście montują do samochodów więcej. Tu mamy dwie, kierowcy i pasażera. Jeśli mówimy o komforcie, no to mamy półautomatyczną klimatyzację. Co to znaczy? Że jeśli zrobimy sobie cieplej albo zimniej, to widzimy tylko, że suwaczek rośnie w stronę ciepła albo zimna. Nie wiemy, jaka jest temperatura. Musimy ustawiać sobie to na czuja. Mamy, wspomniałem, dwa porty USB. Fotel regulowany jest ręcznie, oczywiście. Ręcznie, ale w 6 płaszczyznach. Fotel pasażera tylko w 4. No i oczywiście mamy oświetlenie bagażnika. Śmieszne, bo w takich samochodach, gdzie tego wyposażenia nie ma za dużo, no to pisze się o wszystkim. Producenci piszą o wszystkim, więc tutaj automatyczne oświetlenia bagażnika także znalazło się w specyfikacji. Jeśli chodzi o te multimedia, no to istotne jest, że jest Bluetooth i można sparować telefon z systemem. Jest 8-calowy wyświetlacz, nie 7-calowy, pomyliłem się o 1 cal, ojej. I mamy 4 głośniki. A jeśli mówimy, i to jest chyba istotne, o systemach wsparcia i systemach, które mają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo naszej jazdy, no to jest oczywiście system, który, no właśnie nie, tego systemu też nie ma i tego też nie ma. I aktywnego tempomatu też nie ma. Tempomatu w ogóle nie ma. Ogranicznika prędkości też nie ma. Więc systemów nie ma. Ale jest, i to w standardzie, kamera cofania i czujniki cofania. Nie ma czujników z przodu, jest kamera. I to kamera całkiem niezłej jakości. Zresztą ten ekran też 8-calowy, też jest niezłej jakości. Jeśli nie zadowala Was tylko i wyłącznie połączenie telefonu w celach przeprowadzania rozmów z samochodem, oczywiście za pośrednictwem Bluetooth, to możemy sobie pobrać aplikację Easy Connection, no i wtedy sparować urządzenie, no, coś w rodzaju CarPlay Playa, czy Android Auto. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest kwestia zabezpieczenia antykorozyjnego. I to jest kwestia, która też budzi wiele wątpliwości, no bo po prostu nie wiemy, jak to jest realizowane. Oczywiście wiemy. Nie są tutaj blachy ocynkowane, tylko, żeby nie być gołosłownym, mam taką ściągawkę przygotowaną, to jest e-coating, czyli to jest również powłoka elektroosadzana. W dużym skrócie powiem tak, że całe nadwozie wędruje do wielkiej wanny i tam za pomocą prądu elektrycznego cząstki przyklejają się do nadwozia, tworząc bardzo solidną osłonę antykorozyjną, zabezpieczenie. To jest dość podobne do powłoki galwanicznej, która stosowana jest przy ocynkach, no ale po prostu jest to inna technologia. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest technologia wymagająca większej precyzji, droższa technologia, bo cynkowanie jest dość proste i znane od lat. Tutaj właśnie mamy blachy pokryte tym w procesie e-coatingu. Jest to dobre zabezpieczenie, bo tak naprawdę w takiej kąpieli cała karoseria, wszelkie trudno dostępne elementy też są pokryte właśnie tym zabezpieczeniem. I jeszcze dwie rzeczy, o których musicie wiedzieć, o których muszę Wam powiedzieć, które zwróciły moją uwagę, niby pierdołki, ale jednak utrudniające trochę życie. Mamy skalę radia, czyli możemy sobie radio wyszukiwać normalnie, tutaj przeglądając kolejne stacje, ale mamy też suwaczek. I fajne wydawałoby się, bo możemy sobie przesunąć i wybrać pożądaną częstotliwość. Tylko szkoda, że jak przesuwamy paluchem po tej skali, to ta wartość zostaje niezmieniona. Czyli tak naprawdę trafić w 96,3 robimy to trochę na oślep, bo musimy tego szukać na tej drobnej skali. Szkoda.
I druga rzecz, nie ma tutaj automatycznych świateł, a to oznacza, że za każdym razem musimy je włączyć. I jak ich nie wyłączymy, a wyłączymy silnik, to pojawia nam się komunikat, że musimy wyłączyć ręcznie światła. To upierdliwe. A jaka gwarancja jest dzisiaj? Dzisiaj na ten samochód producent daje 5 lat gwarancji i 100 tysięcy przebiegu, ale uwaga, na perforację nadwozia daje już 10 lat. Dla przypomnienia tylko powiem, że MG daje 7 lat gwarancji i 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Reasumując, największą zaletą tego samochodu, czyli Bajka Beijinga 3, jest jego silnik. To jest dobre 1.5 turbo o mocy 136 koni mechanicznych. Jeśli zaczniemy sobie porównywać i szukać, oczywiście pod kątem ceny konkurencji, no to oczywiście mamy Dacię, która jest trochę droższa, jak się okazuje, ale niewiele. Jest Suzuki Vitara, który też jest droższy, ale weźmy pod uwagę, że tutaj mamy te 4 cylindry 1.5 silnik turbo. Mamy więc solidny silnik, który nie jest tak paliwożerny. Te 8 z haczykiem litrów można osiągnąć przy spokojnej jeździe. Zdecydowanie minusem tego samochodu jest to wyciszenie, słabe wyciszenie, szczególnie w tylnej części nadwozia przy wyższych prędkościach, no ale umówmy się, do 100-110 tym samochodem jeździ się naprawdę komfortowo. Nie jest to też samochód bardzo nowoczesny. To jest taki bardziej samochód analogowy. Nie ma tutaj zbyt wielu systemów, nie ma ich praktycznie w ogóle, są tylko te podstawowe, absolutnie. No nie ma tempomatu, są dwie poduszki powietrzne. Warto o tym wiedzieć. Nie dyskwalifikuje to tego auta, tylko warto to wiedzieć, porównując po prostu to z innymi autami. Ale mamy 6-biegową skrzynię manualną, coś czego w MG nie ma, tam jest tylko 5 biegów. A to wszystko zebrane do kupy kosztuje 78 900 zł i jeśli tylko nie chcecie jeździć Beijingiem 3 w kolorze białym, no to musicie dodać jakieś 2000 z haczykiem za na przykład taki piękny czerwony kolor albo niebieski. No ale to chyba dobry wybór. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Dlaczego wąż nie ma jaj? Bo by przypominał